Prace w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w dużej mierze dotyczą innowacyjnych zastosowań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, wpisując się w tym samym w aktualne trendy w dyscyplinie informatyka. Możemy modelować świat, możemy automatyzować wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych w przemyśle, medycynie oraz wielu innych obszarach zastosowań. Nasi pracownicy opracowują interfejsy fizyczne, które wspomagają ludzi w różnych specyficznych sytuacjach, również kształtując na przykład nowoczesne stanowiska pracy dla przemysłu 4.0. A oprócz tego zajmujemy się informatyką śledczą, inżynierią oprogramowania, sieciami komputerowymi, metodami numerycznymi, a także pedagogiką informatyki. Opracowuję na doktoracie rekonfigurowalne stanowisko, które będzie się dostosowało do każdej osoby bez względu na jej potrzeby czy na wykonywany typ pracy. Stoły rozpoznają typ pracy poprzez czujniki ruchu. Docelowo planuję stworzyć kilka mniejszych stolików, które będą mogły tworzyć różne konfiguracje. W ramach mojego doktoratu zajmuję się badaniem oraz opracowaniem algorytmów do zabezpieczania oraz sterowania maszynami fuzji termojądrowej. Głównie w mojej pracy doktorskiej badamy, wykrywamy i rozpoznajemy wyjątki. Dobrym przykładem może być wykorzystanie tego tematu do wykrywania włamań do sieci komputerowej, rozpoznawania, wykrywania sytuacji, gdzie są modyfikowane na przykład parametry medyczne. Mamy 3 zakłady: Zakład Elektroniki Medycznej, Zakład Telekomunikacji i Zakład Termowizji. Tematyką badawczą taką główną, którą się zajmujemy, to jest analiza obrazów biomedycznych. Stosujemy metody komputerowe, które potrafią wyłonić takie istotne cechy i parametry ważne z punktu widzenia diagnostycznego. Na przykład pokazujemy obrazy termowizyjne, które są niewidzialne dla oka, a możemy na przykład ocenić jakieś miejsca infekcji i stanów chorobowych u pacjentów. W instytucie zajmujemy się dość szerokim spektrum zagadnień poprzez przetwarzanie różnego rodzaju sygnałów, zwane również data science. Zajmujemy się również grafiką komputerową, zajmujemy się zagadnieniami związanymi z grami komputerowymi i to bardziej od strony twórców tych gier komputerowych, a nie od strony gracza, czyli uczymy w jaki sposób tworzyć ciekawe gry komputerowe. Tak naprawdę, o ile w obszarach technologicznych nie jesteśmy się bardzo często w stanie ścigać z najlepszymi, o tyle w obszarze informatyki myślę, że jesteśmy w stanie być w czołówce światowej. Interdyscyplinarna szkoła doktorska oferuje wiele kursów ukierunkowanych głównie na rozwijanie naszych planów badawczych związanych z doktoratem. Nie są to jakieś zewnętrzne projekty, które musimy dodatkowo wykonać. Wszyscy prowadzący raczej planują oferować nam takie projekty, by były one uniwersalne do naszych badań i z możliwością ich zastosowania w naszej rozprawie, czy po prostu nawet jako część algorytmów, czy oprogramowań, które tworzymy. Każdy doktorant ma możliwość współpracy z wybranym specjalistą na całym świecie w swojej tematyce doktoratu. Jeżeli mi się uda, jeżeli dostanę stypendium, po prostu pojadę do Stanów Zjednoczonych, gdzie będę realizować swoje badania naukowe ze specjalistą na University of Florida. Informatyka jest niezwykle pociągająca, bo stanowi pewnego rodzaju awangardę techniki, jak to ktoś kiedyś powiedział. Bycie zanurzonym w tym jest jednym z najlepszych doświadczeń, jakie można sobie wyobrazić w świecie naukowym. The production of the film was financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the program STIR, Internationalization of Doctoral Schools as part of the realization of the project Curriculum for Advanced Doctoral Education and Training, Cadet Academy of Large University of Technology.